O, dzięki. El sol. El reflejo del agua en tu piel. Las sombras dibujan flores en tu rostro. O, i tak wygląda pokój odsłuchowy Just Music. Kupa monitorów, źródła jakie chcecie i wybieracie, odsłuchujecie i testujecie nowe monitory. El agua y sus infinitas cuevas. Cześć moi drodzy, jesteśmy właśnie w Just Music w Berlinie. Jakbym się za bardzo przybliżał i by mnie ucinało, to mów, bo nie ma powtórek. Możecie znaleźć tutaj syntezatory, modulary, pianina, fortepiany, analogowe, cyfrowe, wszystko co sobie zamarzycie. Są 4 piętra lub 5, perkusje, gitary, synty, pianina, pokrowce, sprzęt DJ-ski, monitory i dużo innych. Także serdecznie Wam polecam ten sklepik. Cześć. Za chwilę zobaczycie, jak będę po prostu skręcał rury. Najdroższe rury w moim życiu. Ale chodzi o to, żeby też Wam pokazać, słuchajcie, gromadzenie sprzętu to jedno, hazard syntezatorowy to drugie. A trzecia sprawa jest taka, że wymaga też to czasem nakładów takich akcesoriów typu okablowanie, odpowiednie półki, też żeby Wasze studio jakoś wyglądało i przede wszystkim żeby miało fajną ergonomię, żeby się wygodnie pracowało. Zobaczcie różnicę pomiędzy pracą na siedząco, gdzie używacie tylko myszki, jednego palca tak naprawdę, a pomiędzy pracą typu na stojąco, tańcząc, kiedy Wasza muzyka Was po prostu kręci. Ale dlatego zainwestowałem w te rurki. Mam nadzieję, że będzie to spełniało swoje zadanie, w sensie, że mieć sprzęt na poziomie takim, żeby musieć do niego stać. Za mną już sprzęty sobie elegancko stoją i czas na małą pogadankę. Ej stary, a czemu Ci w ogóle potrzebne są te syntezatory? Po co wydajesz na stojak, który można by było zastąpić czymkolwiek? Łyczkami, szafeczkami, postawić to na biurku albo na jednym pojedynczym stędzie. Chciałbym Wam przedstawić trochę moją filozofię tego, czemu to robię. Jak dla mnie każdy z tych instrumentów, który posiadam, Prophet, Moog, Behringer, Tanzbar, Dreadbox, Erebus czy Arturia Beatstep jako sekwencer, to wszystko ma jakiś specjalny dla mnie urok. Lubię się tym bawić, lubię włączyć, wyłączyć, pokręcić pokrętłem, usłyszeć dźwięk, nagrać i czasami też po omacku nawet trochę działać, żeby trochę poeksperymentować, się bawić. Czy zrobiłbym to na wtyczce VST? Oczywiście, żebym zrobił. Tylko musiałbym używać zamiast rąk tej oto myszki. Jakbym chciał otworzyć cut-off, wydłużyć dźwięk, nie wiem, decayem, sustainem, to musiałbym również użyć tej samej myszki i zrobić to w kolejnym kliknięciu, a tak to mogę powykręcać i to jest dla mnie strasznie fajna rzecz. Po drugie, brzmienie takich urządzeń zewnętrznych, nie chcę wchodzić w polemikę, czy jest lepsze, czy gorsze niż wtyczka VST, ale dla mnie to jest naprawdę już brzmienie docelowe i wystarczy to zaefektować, odpowiednio zekwalizować i mam to, co chcę. Po trzecie, dążę do tego, żeby móc zrobić jam session wyłącznie z maszyn, ewentualnie wspomagając się komputerem jako nagrywarką. Dążę do tego, żeby nagrywać jam session. Jeżeli chodzi o jakby wybór komponentów, wybór urządzeń,
urządzeń, to pamiętajcie, nie ma sensu też czasem przepłacać. Maszyny za was nie zagrają, kawałków za was nie zrobią, możecie dzięki nim wpaść na pomysły, ale wszystko tkwi tutaj, więc niezależnie od narzędzia potraficie i tak wydobyć ten pomysł z głowy. Ja pracowałem na wielu systemach. Sam komputer, mała ilość hardware'u, duża ilość hardware'u, zero komputera, potem 1 czy 2 syntezatory, powiem z wyższej półki i na zasadzie nie ilość, ale jakość, a teraz mam i jakość i powolutku wracam do ilości. I szczerze mówiąc bardzo mi się to podoba, bo wiem, że za 2-3 tygodnie będę mógł sobie wyłączyć monitor komputera, postać przy tym i zacząć sobie i kręcić nowe rzeczy i trochę potańczyć, więc na to czekam. I mam nadzieję, że to będzie dla ucha i dla oka bardzo przyjemne, sympatyczne. Więc jakby, wiecie, są syntezatory za 300-400 zł, są te za 2000, są te za 5000 i są te za 10 plus. Jeżeli chodzi o tą półkę, powiedzmy 0, 1,5, 2000, można znaleźć fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o półkę wyżej, tak, tu już wchodzimy w rzeczy, które naprawdę są jakościowe i którymi naprawdę można osiągnąć fajne efekty. Ale jeżeli wchodzimy w półkę wyżej, czytajcie syntezatory za nie wiem, 10, 7, 15, 20 tysięcy, to zyskamy naprawdę, nie wiem, 5% więcej, 10% możliwości i wtedy trochę mija się to z celem. Okej, macie Muga One w studiu, ale co z tego? Jeżeli na innym Mugu zrobicie podobną rzecz. Także każdy niech wybiera setup dla siebie. Ja wybieram taki. Jest mi z tym bardzo dobrze. Reasumując ten odcinek, chciałem wam pokazać Just Music, sklep, w którym byłem już paręnaście razy od momentu jak tu jestem. Czemu? Bo chcę wszystko sprawdzać przed zakupem. Kiedyś robiłem tak, że znajdowałem sprzęty, sprzedawałem, kupowałem i nic. I zanim trafiłem na dobry dla siebie sprzęt, trochę minęło czasu. Just Music jest bardzo fajnym sklepem. Lubię tam wracać, lubię testować rzeczy, ale też dużo rzeczy kupuję na eBayu i też poznaję zajebiście fajnych ludzi przez to. Ostatnio kupiłem fotel, na którym siedzę i poznałem jazzowego skrzypka. Sprzedałem komuś Korga MS-10, poznałem człowieka, który pracuje w Novation, sprzedałem Analogrytma i poznałem koleżkę, który kiedyś był menedżerem jednych z moich idoli. I co? Inwestuję w to miejsce zwane studiem, ponieważ siedzę tutaj, jeżeli nie mam grania, to potrafię siedzieć 6 dni w tygodniu. Jeżeli jest granie, to siedzę 1 do 4 dni w tygodniu. I bardzo dobrze ci, którzy pracują z domów, mają działalność gospodarczą albo są freelancerami, wiedzą, jak ważne jest otoczenie i środowisko, w którym się pracuje. Więc ja w studiu po prostu też dzięki temu, że mam powolutku coraz fajniejszy setup, nie wiem za co rachunki popłacę za miesiąc, ale no zobaczymy. To w każdym razie sprawia mi to ogromnie dużą frajdę, że mogę tutaj przyjść, zamknąć się w tych 4 ścianach i po prostu coś porobić. Nagrać film, porobić muzykę, czy zaprosić kogoś na korepetycję. Także wiecie, jest jak jest. Dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Coraz bliżej już jesteśmy tego, żebym mógł nagrać studio w pełnej okazałości i się z wami tym podzielić. Także siemanko, wszystkiego dobrego i widzimy się.